Szczęść Boże. Spośród naszych dwóch towarzyszy drogi udało nam się już poznać jednego. Tego, który pałęta się przy naszych nogach, kundla. I nadszedł, myślę, czas, żeby zająć się trochę tym drugim. Tym trochę mniej oczywistym, tym bardziej zwiewnym, tym, którego czasem bardzo trudno rozpoznać, bo nie przybiera zazwyczaj widzialnych postaci, czyli aniołem. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy poszukali w Biblii, dlaczego Bóg daje nam jako towarzysza drogi, oprócz kundla, zawsze anioła. W czym miałby nam pomóc, jakie jest jego zadanie i dlaczego warto go posłuchać. Większość z nas, kiedy myśli o aniołach, to zazwyczaj pierwsze skojarzenia, które mamy, to myślimy o ich funkcji obronnej. To mamy w oczach anioła stróża, czyli kogoś, kto ma nas bronić, czyli kogoś, kogo Pan Bóg posyła po to, żeby nas chronili przed różnym niebezpieczeństwem. I to jest oczywiście bardzo dobra intuicja. Tutaj teologia żydowska ma taką bardzo ładną przypowieść, mianowicie Żydzi wierzą, że Pan Bóg stworzył każdemu człowiekowi aż 5 aniołów, nie tylko jednego. I zawsze, kiedy człowiek idzie drogą, to Pan Bóg posyła mu tych 5 aniołów. Jeden idzie po prawej stronie, drugi po lewej, jeden z przodu, jeden z tyłu, po to, żeby człowieka chronić przed niebezpieczeństwem, które mogłoby nadejść z jakiejkolwiek strony, a 5 leci nad jego głową, żeby nic na niego nie spadło. I ta funkcja obronna to oczywiście jest bardzo ważne zadanie aniołów, ale nie najważniejsze. Otóż aniołowie zostali stworzeni po to, żeby zrobić coś w naszym sercu, żeby naszemu sercu pomóc w pewnej przemianie. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj poszukali właśnie tego, żeby nam Pismo Święte podpowiedziało, jakie jest to główne anielskie zadanie. Najbardziej może nam w tym pomóc księga w Piśmie Świętym, która jest wypełniona aniołami po brzegi, czyli Apokalipsa świętego Jana. To tam dokładnie można zobaczyć, jaka jest rola anioła, po co Pan Bóg je stworzył. Otóż święty Jan tam na samym początku, w pierwszym rozdziale zaznacza, że wszystko, co zobaczy, wszystko, co opowie, zostało mu podarowane przez aniołów. To aniołowie go do tego zaprowadzili. I w 5 rozdziale Apokalipsy jest taki bardzo piękny obraz, który, myślę, doskonale pokazuje, co ci aniołowie świętemu Janowi chcą zrobić. Otóż Jan znajduje tam się w jakimś wielkim zgromadzeniu. Są zwierzęta, starcy, mnóstwo istot. I nagle pośrodku zjawia się wielka księga, zapieczętowana na 7 pieczęci. To jest obraz naszego zbawienia. To jest obraz człowieka, który jest zamknięty, dla którego zbawienie jest niedostępne. I wychodzi na środek anioł, który pyta, czy jest ktokolwiek, kto mógłby otworzyć tę księgę, czyli kto mógłby zbawić, kto mógłby człowieka uwolnić z tego związania tymi pieczęciami. Oczywiście na początku nikt się nie zgłasza i Jan wybucha takim wielkim płaczem, jest wręcz zrozpaczony, że ta księga ciągle jest zamknięta. I nagle podchodzi do niego taki starzec, który trochę zdziwiony, bo tylko Jan płacze w tym całym zgromadzeniu, poklepuje go tak spokojnie po ramieniu i mówi: nic się nie martw. Jest baranek, jest lew Judy, który dokonał zbawienia i on otworzy te pieczęcie. I rzeczywiście za chwileczkę gdzieś z tyłu wychodzi lew Judy, którego Jan widzi jako baranka żyjącego, ale zabitego, który od tak podchodzi do tej księgi, bierze ją, otwiera wszystkie pieczęcie i w ten sposób dokonuje się zbawienie, bez żadnego wysiłku i bez żadnego trudu. I aniołowie wtedy ogłaszają to, co się stało, to, co zrobił Chrystus. I dokładnie to jest ich rola. Aniołowie względem człowieka, który trochę nie wierzy w zbawienie, który nie widzi ratunku z żadnej strony, który wybucha wielkim płaczem, bo myśli, że nikt go nie uratuje, mówią: to wszystko się już dokonało. Chrystus zwyciężył. Pieczęcie są otwarte. Jakby nie ma się czego bać. Jeżeli tak jest, jeżeli rzeczywiście Pan Bóg stworzył anioły po to, żeby budziły w nas nadzieję, to oznacza, że musimy w trakcie naszej drogi, a szczególnie w tych miejscach, gdzie w tej drodze robi się ciemno, na serio zacząć do nich wołać. Bardzo możliwe, że odczuwamy zniechęcenie, że nie widzimy światła, że wydaje nam się, że Pan Bóg nam nie pomaga, że to nasze życie, nasze szczęście, nie wiem, błogosławieństwo, które powinno się w nim dokonać, jest jak zapieczętowana księga, że tak się dzieje właśnie dlatego, że nie prosimy aniołów o pomoc. Bóg stworzył ich po to, żeby nieustannie przy nas stali i żeby byli gotowi do wlewania nadziei w nasze serca. Że kiedy z naszych oczu zaczynają płynąć łzy, kiedy człowiek już nie znajduje ratunku, kiedy mu się wydaje, że jest w jakimś takim samym centrum nieszczęścia światowego, to anioł jest obok, jest po to, żeby tą łzę obetrzeć i żeby powiedzieć: nie ma się czego bać. Lew Judy zwyciężył, baranek otworzył pieczęcie i nawet jeśli tego nie widzisz, to tak jest. To jest zadanie anioła. Jeśli tego ci brakuje, zacznij go prosić o wsparcie.